21 listopada 2013 roku w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się trzecia konferencja Nauka, Biznes, Rolnictwo, organizowana przez Centrum Kompetencji Puławy, które stanowi platformę współpracy i wymiany informacji dla przedsiębiorców rolnych, doradców rolnych, instytucji nauki, a także szeroko rozumianego biznesu. Tegoroczną konferencję otworzyli dr Zenon Pokojski, wiceprezes Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy i inicjator Centrum Kompetencji Puławy, oraz profesor doktor habilitowany Janusz Igras, dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach i przewodniczący Rady Naukowej Centrum Kompetencji Puławy. Wiceprezes Zenon Pokojski podkreślił, że organizując pierwszą konferencję 3 lata temu, niewielu wierzyło w sukces całego przedsięwzięcia. Tymczasem po 3 latach można śmiało stwierdzić, że działalność Centrum Kompetencji przynosi wymierne efekty dla środowisk zaangażowanych w jego działalność. Gościem specjalnym wydarzenia był reprezentujący Stowarzyszenie Fertilizers Europe Jakub Hansen. Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy reprezentował prezes Marian Rybak. W sympozjum udział wzięli ponadto przewodniczący Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Tomasz Sieliński, wiceprezes Grupy Azoty Marek Kapucha, jak również wieloletni prezes Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy Zygmunt Kwiatkowski. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Kompetencji profesor Janusz Igras podkreślił, że 3 lata temu nie było pewności, czy tak różne działalności jak nauka, biznes i rolnictwo będzie można połączyć na kształt jednego organizmu. Czas pokazał, że środowiska zaangażowane w rozwój polskiego rolnictwa potrafią ze sobą współpracować w celu wzmacniania tego segmentu rodzimej gospodarki. Profesor Igras zwrócił uwagę, że obecnie polskie rolnictwo ma duży potencjał. Generuje ono ponad 4 miliardy euro nadwyżki eksportowej, wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy. Program konferencji zakładał prezentację kluczowych zagadnień związanych z nawożeniem, a także swobodną wymianę opinii pomiędzy ponad 200 uczestnikami spotkania. Jako pierwszy swój referat zaprezentował Marek Zagórski, przedstawiciel Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, który odniósł się do kwestii wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 zakłada przede wszystkim rozwój doradztwa rolnego, wzmacnianie współpracy między producentami rolnymi a środowiskami nauki i biznesu, wsparcie dla młodych rolników, jak również modernizację gospodarstw rolnych przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności produkcji. Gość specjalny konferencji Jakub Hansen z Fertilizers Europe podkreślił kwestię wpływu nawozów na kształt współczesnego rolnictwa w Europie. Jego zdaniem hasło nawozy w nieskończoność winno stanowić motto dla producentów nawozów, gdyż dzięki nim możliwe jest realne wpływanie na bezpieczeństwo żywnościowe Europy i świata. Reprezentująca Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa dr Tamara Jadczyszyn skupiła się na kwestii stosowania całości systemu zaleceń nawozowych w praktyce rolniczej. Podkreśliła ewolucję systemu doradztwa nawozowego na przestrzeni lat. Doktor inżynier Janusz Grocholski skoncentrował się na zagadnieniu praktycznego zastosowania rozwiązań rolnictw precyzyjnego nawożenia PIK według GPS. Swoją prezentację oparł na własnych doświadczeniach i stosowanych przez siebie rozwiązaniach w zakresie efektywnego i skutecznego nawożenia. W referacie Jerzego Koronczonka, reprezentującego Agrocom Polska, podjęty został problem praktycznego zastosowania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, obejmujący m.in. rozwój technologiczny gospodarstwa poprzez wprowadzenie maszyn i ciągników oraz efektywne zarządzanie gospodarstwem rolnym. Tomasz Szulc z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu przybliżył zgromadzonym tendencje rozwoju w technikach nawożenia. W jego opinii najważniejszymi elementami właściwego nawożenia jest dostarczanie wymaganej dawki nawozu na jednostkę powierzchni pola w odpowiednim terminie, równomierne rozmieszczenie nawozu na powierzchni pola oraz możliwość regulacji dawki nawozu na jednostkę powierzchni pola. Uczestnicy konferencji zgodnie potwierdzili, że nawozić należy przede wszystkim efektywnie. Ponadto kluczowe jest aplikowanie nawozów w sposób zrównoważony. Tym bardziej, że obecnie europejskie rolnictwo pozostaje pod czujną kontrolą wynikającą ze szczegółowych regulacji unijnych. Patronat nad trzecią edycją konferencji Nauka, Biznes, Rolnictwo objęły Stowarzyszenie Fertilizers Europe oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat medialny objęły Telewizja Polska i czasopismo Farmer.